związku z tym, że po naszym ostatnim podcaście było bardzo dużo pozytywnych informacji zwrotnych od ludzi, od naszych wspaniałych słuchaczy, to postanowiliśmy spotkać się na kolejne nagrania. I myślę sobie, że dzisiejsze nagranie będzie początkiem krótszej albo dłuższej, nie wiadomo, serii naszych nagrań. Co ty na to? Zgadzam się. No to super. Zgadzam się, jak najbardziej się zgadzam, bo ja lubię z tobą pracować. Super. Dlatego myślę sobie, że tematów nie zabraknie i tak jak prosiliście, drodzy słuchacze i drodzy widzowie, prosiliście o serię, więc postaramy się z Romanem coś tutaj ciekawego dla was nagrać. Coś damy z siebie. Dokładnie. I myślę, że pierwszym pytaniem dzisiaj, od którego zaczniemy, to będzie pytanie, o którym już trochę zaczęliśmy rozmawiać przed nagraniem, a mianowicie, czy my żyjemy w Matrixie? Po 70 latach plus mogę powiedzieć, że tak. Tu, gdzie ja żyję do tej pory, teraz już żyję świadomie w Matrixie. Kiedyś żyłem nieświadom tego, że jest Matrix i że żyję w nim. Ale teraz świadomie żyję w Matrixie i taka drobna rada. Żyjcie świadomie w Matrixie. Żyjcie swoim życiem w Matrixie. A czy da się żyć świadomie w Matrixie? Bo wielu ludzi twierdzi, że Matrix jest niewolnictwem i koniec, kropka. Nie ma innego wyjścia. Wyjście jest zawsze do wewnątrz. Czy chcę nadal być niewolnikiem, czy nie chcę? Ale teraz tu nasuwa się pytanie, prawda? Czy mi się opłaca wyjść z tego niewolnictwa, czy nie? Prawda? Jeżeli ja jako kalkulator biologiczny, bo Matrix robi ze mnie kalkulator. Ja kalkuluję sobie, czy opłaca mi się powiedzieć to, co ja czuję, to, co ja myślę, czy nie. Jak to będzie wyglądało przez moje środowisko. Najbliższe środowisko jest zawsze najgroźniejsze. Właśnie tata, mama, dziadek, babka, szwagier, teść. To są ludzie, którzy mogą gwałtownie zareagować. No, co ty, zwariowałeś? Dajmy na to, że zwariowałem. No i co w tym złego? Na razie nie robię jeszcze nic złego nikomu. Ja tylko mówię na przykład, że ja wierzę, że nie jesteśmy sami we wszechświecie. No tak. No. Więc wiadomo, że tego tematu nie będziemy przy stole wigilijnym poruszać. A powinno się na przykład, że, prawda, 2000 lat temu żył tu człowiek, który wszedł w Matrix i pokazał nam, że można żyć w Matrixie. Tak, jak ja czuję, tak żyję. I nawet można żyć w nim świadomie i w pewnym sensie, w cudzysłowie, naginać pewne prawa Matrixa. I że dokładnie, i nagiął, zostawił swoje fizyczne ciało na wieszaku i odszedł. We właściwym kierunku, w obranym świadomie kierunku, bo powiedział, ja wracam do Ojca, czyli do stanu świadomości, w jakim zostałem stworzony i który rozwijam w sobie nadal, bo Chrystus się też rozwijał. Czasem mówił o sobie, jestem Synem Bożym, a czasem mówił, jestem Synem Człowieczym. Oczywiście Kościół woli, żeby on był tylko człowieczy, ale nic z tego. Tylko on wie, jakim synem on jest i czyim. A powiedz, Roman, jak myślisz właśnie o tym całym konstrukcie, jakim jest Matrix, to jakimi prawami rządzi się Matrix? Bo jednak są pewne reguły, do których ludzie zostali dostosowani i w pewnym sensie my również, prawda? Nawet tutaj rozmawiając o tym, jakimi prawami rządzi się Matrix i jak te prawa też jakby wychwycić, jak je dostrzec? Prawo jest tylko jedno, jak butelka w zamrażarce. Prawo jest tylko jedno dla wszystkich, jedno uniwersalne prawo. To prawo może być później interpretowane, modulowane, zmieniane, krojone, prêt-à-porter, prawda, dla klienta. Wszystkie prawa na planie fizycznym, czyli na planie materii, są odzwierciedleniem tego jednego, jedynego prawa. Na różne sposoby. Tak samo jak słowo równość na planie duchowym jest czymś innym i w komunizmie jest czymś innym. Prawda?
ale nic takiego nie może się stać ani wydarzyć na planie materialnym, co nie bazowałoby na jakimś planie duchowym, na jakimś prawie duchowym z planu właśnie duchowego. Materia i Matrix są tylko odbiciem rzeczywistości. To znaczy możesz wejść wyobraźmy sobie, ponieważ wszechświat jest wielowymiarowy, wielopoziomowy. Ja pamiętam jako dziecko kiedyś ojciec zabrał mnie do takiego miejsca, gdzie były krzywe lustra. Jakieś wesołe miasteczko przyjechało, coś takiego i tam były krzywe lustra. I ja się strasznie zaśmiewałem, że w jednym lustrze byłem chudy, bardzo cieniutki i wysoki, a drugim byłem bardzo gruby i, prawda, byłem szerszy w tyłku niż w ramionach. I to mnie śmieszyło bardzo. Tata też bardzo śmiesznie wyglądał w tych różnych lustrach. To jest Matrix. I wprawdzie ja siebie widziałem, inaczej myślałem, że widzę siebie w każdym z tych lustr. Nie, to było tylko moje krzywe odbicie. Ale jeden jest tylko. To jestem ja, który jest ten prawdziwy. A ja jestem już częścią wielkiego ja jestem. Ja w Ojcu, Ojciec we mnie, mówi Chrystus. Ja i Ojciec to jedno. To wtedy właśnie tymi słowami opisał to. Czyli ja jestem formą życia, żyjącą w tym wielowymiarowym wszechświecie, chwilowo przebywającym w tym ciele. Ale chwilowo, dzięki Bogu. Fajne jest to porównanie z tymi lustrami, bo zauważ, że ludzie właśnie w swoim życiu widzą jakieś lustro. W niektórych lustrach jesteś cienki, jesteś szczupły, tak. W innym lustrze jesteś otyły i w pewnym sensie ludzie wierzą w to, co widzą. Tak, człowiek wierzy w to, co widzi. Dlatego, bo jako duchy my pamiętamy, że tak jak jest, to jest dobrze i to jest rzeczywiste. Będąc w ciele, my myślimy, że to, co widzimy, to jest rzeczywistość. Raczej nawet gorzej nie myślimy. My wierzymy. Zaprogramowano nas, że tak jest. Na przykład, o, jaką ładną kołderkę masz dzisiaj różową. I od tej chwili ja wierzę, że to jest kolor różowy. I że jest ładny. No na pewno, bo nikt by babcia nie dała mi czegoś brzydkiego. Prawda? To nie tatuś, mamusia to babcia kupiła dla ciebie, prawda? Kogo kochasz bardziej? Ale to są sugestie, a sugestie są zawsze kłamstwem. To mogą być małe kłamstewka, to mogą być wielkie kłamstwa, ale to jednak jest nie to, czym jest rzeczywistość. To samo dotyczy kolorów, to samo dotyczy dźwięków, to samo dotyczy zapachów, bo nasze zmysły w materii nie reagowałyby, gdybyśmy nie byli w tych materialnych ciałach. W chwili, kiedy ja na przykład w tej chwili opuszczę to ciało, możesz mi w tym pomóc lub ja dobrowolnie opuszczę. Może jeszcze nie róbmy tego. Może jeszcze nie róbmy na wizji. Teraz, nie wybaczą nam. Więc w ten sposób by było, że ja opuszczam. To znaczy, że od tej chwili ty możesz mi dają ludziom sole, nie wiem, czy jeszcze jest coś takiego na świecie, jak sole trzeźwiące. I przeważnie jak ludzie mdleli, to dawali im na przykład wąchać amoniak, bo ten był tak obrzydliwe, że ten się budził i wraca z powrotem do ciała. Ale jeżeli ja wyjdę z ciała, to możesz kłaść koło mnie amoniak, możesz palić dobrą trawę, możesz mnie kusić na różne rzeczy. Nic z tego, nie ma mnie w ciele, więc moje zmysły fizyczne nie zareagują. Ale jak ja będę w ciele, ja wejdę w rezonans z tym dźwiękiem, z tym zapachem, z tym kolorem, z pewnymi kształtami, w zależności od w jakim ciele ja jestem. Ja mogę być w żeńskim ciele, więc ja się patrzę już na inne kształty. Nie na treść, na formę reaguję. Czyli nadal jestem w Matrixie. Ulegam złudzeniu, że to, co widzę, jest realne. I teraz z tej formy, która mi wczoraj powiedziała na przykład kocham ciebie, ty wierzysz, że ta istota, że tak wygląda, ci to powiedziała.
A tu nagle słyszysz na drugi dzień, wiesz co, tak naprawdę jesteś kretynem. Teraz, w obu wypadkach, żyjąc w Matrixie, trzeba zadać sobie pytanie, kto to powiedział? Bo ja słyszę tylko treść. Ja widzę tylko formę. Pytanie jest, kto to powiedział. Później jest drugie pytanie, dlaczego to powiedział, a trzecie jest funkcjonalne. Jak to funkcjonuje, że ktoś niewidoczny może się podpiąć pod człowieka widzącego i tamten nagle wypowiada coś, nie zastanawiając się nad tym. Jeżeli będę miał ego, to zareaguję. Ganz brutal na przykład, prawda? A jeżeli już pracowałem nad sobą, więc widzę, co się dzieje w danej sytuacji i mogę wejść w ten temat lub zignorować go. Prawda? Na przykład idę na spacer albo ubieram sobie słuchawki, słucham jazzu. Czyli mówisz, że te nasze zmysły w pewnym sensie są zwodnicze, bo one pokazują nam jakąś formę zewnętrzną, więc jak nie ulegać temu? Można sobie, żeby zacząć nie ulegać, trzeba sobie zadać pytanie. Na przykład wchodzisz do sklepu z perfumami i patrzysz się, ty na pewno tak jak ja, patrzysz, że są męskie. Idziesz tam i patrzysz, no Hugo Boss, ten szył garnitury dla Hitlera, to nie. Ale możesz, no jednak dobre jest. Bierzesz obok Giorgio Armani. Nie, to na pewno nie. Ale to wszystko jest męskie. I nagle coś tam jest, co pierwszy raz widzisz, albo ja wiem, Gabbana, jakieś inne tam nazwy. Romano di Notte. Na przykład tam bierzesz, wąchasz, ile kosztuje? Troszkę za drogo jest, ale no to przecież nie będę tak bez przerwy się psikał, tylko czasami kupujesz i wydajesz powiedzmy 100 euro nawet. Wierząc, że na lotnisku jest duty free, to taniej na pewno w mieście. Później jesteś w mieście, patrzysz, tam jest za 320. To samo, no ale już masz. Zareagowałeś na zapach. Pytanie jest, ty reagujesz, czy żyjesz? Czy ja żyję, czy ja tylko reaguję? Idziesz na ulicy. Byliśmy przed chwilą na obiedzie, powiedzmy, u twojej cioci, zjedliśmy tam różne rzeczy, idziemy, rozmawiamy, ty mi odprowadzasz, powiedzmy, na dworzec. Nagle poczuliśmy coś. Idziemy, jeszcze mamy czas, wchodzimy. Ja wiem, jemy nagle tam coś, co tam podają. Zareagowaliśmy. Jeżeli tylko reagujesz, znaczy, że nie tworzysz. A my jesteśmy dziećmi Stwórcy. Każdą sekundę, każdy moment mamy nadać mu wartość. Nadanie wartości temu momentowi jest twórcze. Czyli boska wola się wtedy dzieje, nazwijmy to mistycznie. Bądź wola twoja. Czy ojciec mówi, Michał, idźcie z Romanem po 50 i śledzia, czy też, ja nie mówię, żeby tego nie robić. Jeżeli my jesteśmy w takim stanie świadomości, że wierzymy, mamy jeszcze tyle czasu, choćby zjemy kawałek śledzia i wypijemy 50. Kto może nam powiedzieć, skoro Bóg nam nie mówi, róbcie, nie róbcie. Ty nagle czujesz, że mówisz, wiesz co, ja sobie jednak wybiorę to, ty sobie jedz śledzia i wódkę. Albo odwrotnie, ja ci mówię, wiesz co, ja tam nie potrzebuję śledzia, ja sobie walnę 2 sety. Dobrze, a ty w tym czasie pijesz herbatę. Tak ma wyglądać świat. Wszystko inne jest reagowaniem, a nie decydowaniem o własnym życiu. Skąd się biorą takie reakcje? Bo jak sobie myślę o takim właśnie reagowaniu, to ja myślę, że to jest takie impulsywne, że to jest w ogóle nieświadome. Skąd się biorą takie nieświadome i impulsywne reakcje w nas? Bo w naszej nieświadomości, w naszej podświadomości są implanty mentalne. Na przykład zimna wódka ze śledziem.
ryby, drób i cielęcina lubią tylko białe wina. A pod woły, sarny, wieprze jest czerwono wino lepsze. I już nagle zżarliśmy wszystko dookoła. Strząśnięta, nie mieszana, jak to było w filmie. James Peale zawsze wstrząśnięte jest mieszane. Więc to są programy. Prawda? To są programy. Na pewno do polskiego takiego zamrożonego, odmrożonego bigosu nie podasz szampana. Czemu? No bo tak się nie robi. Ale dajmy na to, ktoś chce tak sobie popijać szampana. Nie, no co ty, to jest słoma z butów. Dobrze, w twojej głowie jest słoma w butach. Ja nie dość, że lubię mieć słonę w butach, ale ja dodatkowo chcę napić się szampana i jeść do tego, ja wiem, Frankfurter Würstchen. Dajcie mi żyć. To ja będę później miał konsekwencje moich wyborów. I na tym polega wolność. W ten sposób jesteś poza Matrixem, albo jesteś nadal w Matrixie, ale jesteś wolny. Ktoś ci powie, dobrze, ale dajmy na to, przyjdzie prawo. Teraz jest prawo, na przykład trzeba nosić maseczki, jakieś różne, jest prawo, że zmuszą nas nosić stringi może. Nie wiem, różne rzeczy mogą się zdarzyć w Matrixie. Wyobraź sobie, że zmuszają nas i siedzimy tu. Ja mówię, powiedz Michał, gdzie ty kupujesz swoje stringi właśnie? Mówi, no byłem tym, tam no. Więc różne rzeczy mogą się zdarzyć. Były czasy na ziemi, gdzie ludzie opowiadali sobie, gdzie kto się leczy z syfilisa albo z trabanta. To było tak normalne, że wszyscy gdzieś coś złapali, że każdy polecał sobie lekarzy i tak dalej. Wiesz, dyplomaci przeważnie wiedzą, w którym mieście, gdzie zadzwonić po odpowiednie dziewczyny. Bo to są wizytówkę w Paryżu, jak będziesz to. Tak są struktury niewidoczne dla nas w Matrixie, ale one są. One są. I jeżeli my nie nadajemy wartości każdej chwili w naszym życiu, to stracimy to życie i będziemy zaprogramowani przez babcię, przez dziadka, przez teściową, przez szwagra, żeby się nie narazi, szef w pracy, jak nie zrobisz to. I ludzie widzą, że nie opłaca się podskakiwać. Przy czym też ja mam takie wrażenie, że ani babcia, ani wujek, ani ktokolwiek to nie jest zła osoba, tylko to jest osoba, która również była zaprogramowana, bo jej mama i tata zaprogramowali ją, którzy byli zaprogramowani. To idzie po mieczu, tysiące lat to może być. Popatrz, ja mieszkałem na przykład w Izraelu i tam stanowcza mniejszość, ale jednak to są tak zwani religijni Żydzi. To nie są Żydzi, tylko to są ludzie, którzy judaiści, nazwijmy to, różnych maści, coś jest 20 kilka nawet frakcji. To nie jest tak, że każdy, kto ma kapelusz czarny na głowie i pejsy, to jest z tej samej frakcji. Nie, są frakcje, oni się między sobą nie zgadzają i każda frakcja jest przekonana, że tylko oni mają całą prawdę i dostęp do prawdy. Skąd to się bierze? Każdy z nich miał rodzinę, każdy miał mamę, tatę i po mieczu, po kądzieli. Ten program jest utrwalany. Utrwalany jest rytmicznie, co roku święta. I on wierzy, że tak jak jest, tak jest dobrze, że on jest taki, a nie tak jak tamci bez kapelusza i to i koniec. A inni znowu, a inni całują ręczniki na podłodze. Tak ich nauczono, on tym żyje i dopóki on się nie ocknie, czemu ja to robię? Ja bym chciał w tej chwili robić coś innego. To nie. Zobacz u muzułmanów na przykład, ja to kiedyś powiedziałem muzułmaninowi w Jerozolimie, to on wstał i odszedł do stolika. To i tak miał szczęście. Bo ja mu powiedziałem, słuchaj, Żydzi strasznie się przyczepili do Jerozolimy, bo tu była kiedyś świątynia. Później jak zburzyli świątynię, był też kościół katolicki tam. I tak samo katolicy mówią, no ale to jest nasza świątynia. Teraz tu muzułmanie zrobili też swoją świątynię. A ja mówię, ale zobacz, i Żydzi, i tamci zawsze modlą się w kierunku Jerozolimy, bo tam jest ta świętość. A wy się modlicie tyłkami w kierunku Jerozolimy i twarzą do Mekki. I poszedł.
No to i tak dobrze mi poszło, bo mógł zareagować inaczej, ale widocznie on gdzieś nie był już wewnątrz pewien. I teraz usłyszał z zewnątrz to, co mu mówił już wewnętrzny głos. Bo my z zewnątrz słyszymy tylko to, co jesteśmy gotowi usłyszeć. Po prostu. Jak ja ci powiem, chodź, zostawimy te podcasty, idziemy grać w bilarda. Jeżeli ty nie lubisz grać w bilarda i ja nie, to nie pójdziemy. No chyba, że ktoś by nam zapłacił. Widzisz? I tu się zaczyna Matrix. No właśnie, i tak jak powiedziałeś, i tu się pojawia temat pieniędzy, a jednak pytając o te reguły... I utrwala nas w Matrixie. Właśnie, i utrwala nas w Matrixie i pieniądze są nieodłącznym elementem Matrixa. Tak mi się wydaje. Może nie tak pieniądze jak na ziemi, te kolorowe takie papierki, ale w innych cywilizacjach, gdzie oni też obsunęli się, może nie tak bardzo jak my aż na dno, ale obsunęli, są tak zwane kredyty. I to na filmach science fiction pokazują przeważnie, że tam ktoś tego, jeszcze potrzebujesz kilka kredytów. Jest taki film, gdzie czas, jak mawiał zawsze Rockefeller, time is money, gdzie czas to są pieniądze tam. I się okazuje, że jest jakiś miliarder nawet tam, który ma tyle czasu, że on może za ten czas wszystko sobie kupić. I są ludzie, że jak mu się skończy czas, on wypada z gry i wypada z ciała i na tym jest koniec. Prawda? W naszym układzie my mamy widoczne pieniądze. Albo w postaci banknoten, po niemiecku, noty bankowe, albo mamy plastik już dzisiaj, to też zdaje się pójdzie do lamusa wkrótce i później będziemy mieli źrenicę. Teraz trzeba będzie uważać, że ktoś mi ukradł oka na przykład. Prawda? A później będą robić to i kto nie wejdzie sobie znaku tego na czoło, prawda? Nie będzie mógł sprzedać i kupić, a dzisiaj to już jest. Indianie mówili na to, że to niedźwiedź go podrapał. Będzie znak niedźwiedzia. I to jest ten 666. Prawda? Ale później trzeba pilnować, bo ktoś może stracić głowę, na przykład jeżeli ktoś będzie potrzebował, bo świat się nie zmieni, dopóki wszyscy ludzie, a naraz to się nigdy nie stanie, dopóki wszyscy mieszkańcy tej planety nie będą w pewnym stanie świadomości. Co najmniej w stanie świadomości Jezusa z Nazaretu sprzed 2000 lat. Więc Michał, jeżeli ty teraz rozumiesz Jezusa i Chrystusa, to jesteś o 2000 lat starszy od tych, że nie rozumieją. Jeszcze dobrze wyglądasz jak na taki wiek. Zobacz, co się ze mną dzieje. Super. Roman, myślę, że temat Matrixa jest jeszcze bardziej obszerny. Kiedyś jeszcze pewnie do tego wrócimy, ale jak na dzisiaj, na pierwszy odcinek naszej serii, myślę, że na tym zakończymy. Czy coś chciałbyś jeszcze dodać a propos Matrixa? Zaczęliśmy w Matrixie, to się spotkamy znowu w Matrixie. Super. Ale z Matrixa można wyjść, a można w nim świadomie zostać. Na tym polega wolność.